Witam bardzo serdecznie z tej strony Shunetti. I co widzowie, dzisiaj kolejny materiał, dzisiaj troszeczkę nietypowy. Przejdziemy sobie do zwycięzców awatarów z EU25. Na początku łapka w górę, subik, dzwoneczek, czyli to co zawsze możecie używać mojego kodu Shunetti na Home SF Game. Jest to mój drugi, tak szczerze. Drugi raz to nagrywam, nie będę wam kłamał. Za pierwszym razem miałem lekkie problemy z audio, a chciałem, żeby to po prostu w miarę dobrze wyglądało ten cały materiał, więc przejdziemy sobie na spokojnie od nowa. No i co, przejdźmy sobie przez wszystkie klasy. Już trzeba to zrobić. Eee, no i co widzowie, myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać. Pierwszą klasą, która wygrała awatar, jest to Berserk. Jest to gracz z Ukrainy, Wymyrdek. Bardzo gratulujemy. Chciałbym wam zaznaczyć, że dzisiaj jeszcze będzie kilka cennych wskazówek, kilka historii tutaj od naszych rodaków, którzy wygrali awatar. Może nie do końca rodaków, bo tylko jeden z nich jest Polakiem, ale po prostu od graczy, z którymi gdzieś tam czuję sympatię, którym kibicowałem i których spytałem o kilka wskazówek specjalnie dla Was. Pierwszym tutaj z graczy wygrywających awatar jest Wymyrdek. Jest on berserkiem, 291 poziom. Gratulacje byku. Ja tego nie rozumiem, aczkolwiek no co, jest jak jest. Druga klasa, czyli druid. No i tutaj mamy naszego pięknego Kalizarda. Kalizard wygrał tak naprawdę jako druid swój awatarek. I tutaj myślę, że gratulacje, 274 poziom. A trzecią osobą, czyli Demon Hunter, Mr. Placeholder. Tutaj mamy Mr. Placeholdera, 287 poziom. Jak widzicie, co dziwo, tutaj doktorzy plagi byli lepsi niż każda inna klasa i to naprawdę o sporo poziomów. To jest zastanawiające. Ciekawe, czy to wynika właśnie z braku presji, rywalizacji w innych klasach, czy też po prostu doktor zarazy jednak jest tier S, jeśli chodzi o tę tutaj tak naprawdę rywalizację klasową. Kolejna tutaj klasa, czyli Bard. Bardzikiem oczywiście wygrał Aurikos Zonestos. Aurikos Zonestos wygrywa nasz piękny awatarek. Zobaczymy, jaką teraz inspirację wybierze. Naprawdę ciekaw. No i czekamy Aurikos. Tak naprawdę na awatarek. Pewnie one wszystkie będą za miesiąc czy półtorej, więc już niebawem zobaczymy sobie to wspólnie. Kolejna osoba, czyli Nekromanta i jest to Starkys. Starkys tutaj prowadził wojnę z Honi. No niestety Honi przegrał. Nie jest to kobieta. Sam tak myślałem. Aczkolwiek tutaj ostatnio wymieniliśmy dużo wiadomości. Nawet nie ostatnio, tylko kilka tygodni temu. No i wyprowadził mnie z błędu. Się niestety to skojarzyło z naszą Honi z polskiego tak naprawdę internetu. Myślę, że większość osób Was ją kojarzy. Jest to Skarkys, oczywiście wygrał awatarek, no i kolejna osoba Escapism. Escapism miał awatarek jako tak naprawdę doktor Zaraza. No i przechodzimy jako doktor Zaraza, Boże, jako Paladyn. No i doktor Zaraza, czyli Avatar Path i tak naprawdę wielka wojna między tymi dwoma graczami. Powiem wam, do ostatniej sekundy nie wiedziałem, kto wygra, aczkolwiek tutaj nasz kolega, nie wiem co to jest, aczkolwiek no, wygrał. Kolejna osoba, Juferinho, czyli wisienka na torcie dla graczy SEU23, dla graczy z naszej gildii. Brawo Juferinho. Juferinho, congratulations. As you see, my description helped you. See, just free avatar, you can't beat my boy. Tak naprawdę trzech top wojowników, czyli Juferinho, kolejny tutaj Josh FR. No i tak naprawdę jeszcze była tutaj Kasia i Uno. Czterech top wojowników, no ale nikt się nie mógł do naszego gościa. Ja wam tu wklejam, co Juferinho mi napisał. I jeśli chodzi o historię z jego awatarem, i teraz wam ją postaram się przetłumaczyć. Wcześniej miałem skrypt z Google Tłumacza, ale szczerze mówiąc nie jest on za przydatny, więc po prostu przetłumaczę to wam tak jak potrafię. Jego tak naprawdę pierwszym zamysłem było granie EU25 tylko przy pomocy VIP-ie z jego przyjaciółmi. Aczkolwiek kiedy twórcy ogłosili Avatar Race, miał swoje gdzieś tam przemyślenia, które zaczęły go zachęcać już od EU20, czyli tak naprawdę długa droga zanim przeszło od myśli do zaczęcia jego działań. No i generalnie zanim podjął decyzję o tym, czy uczestniczyć, musiał sobie znaleźć jakąś gildię. No i tutaj szybko skontaktował się z Lucky Luke'iem, do którego zaraz przejdziemy. Jest to
lider gildii Pureform, dał sobie sprawę, że tak naprawdę tylko tam może wygrać awatar. Jak zresztą widzieliście, tylko chyba jedna osoba wygrała awatar z innej gildii. Zagadał się również ze swoim partnerem z twierdzy. Generalnie wiedział już, jaki ma plan na następne dni. Po pierwszych 3 dniach miał 167 level. Naprawdę zrobił wszystko, żeby tutaj osiągnąć podziemia już w poniedziałek. No i tutaj jego duża przewaga na pewno dzięki tym podziemiom. Przez cały tydzień, od poniedziałku do czwartku, leciał sobie pomału z poziomem, aczkolwiek tak naprawdę szpącił w twierdzy oraz w podziemiach, tak, żeby robić finalny push na weekend. Musiał jednak być, czuł się jednak naprawdę bezpieczny, jeśli chodzi o bycie top 1 wojownikiem już od wtorku, ponieważ wszyscy byli za nim. Naprawdę miał bardzo, bardzo dużą przewagę w XP od innych. Aczkolwiek nadszedł weekend, czyli tutaj odpalenie się Josha FR, który nagle zaczął levelować. Tutaj z naszej gildii chłopaczek, no niestety, bo nie, chociaż jest z naszej gildii, to tutaj kibicowałem Juffowi. No jak widzicie, dzięki Bogu, Jufik wygrał, tak jak tu pisze. No i mamy, ile musiał wydać grzybów? 86 000. Widzowie, kolejna osoba. Możecie w ogóle dać znać w komentarzu, czy wydalibyście tyle, żeby mieć awatar w gierce. Ja szczerze, jakbym był bogaty, nie miałbym content creatora. Pewnie tak. Kolejna osoba, czyli Loki Luke, czyli zabójca, który bił się przez pierwsze dni z Miskiem SK, ale tutaj jednak wygrał. No i macie tutaj bam. Od niego kolejne tak naprawdę, kolejną rozprawkę. No i generalnie jego personalna opinia odnośnie Ace'u, awatara jest taka, aby po prostu być spokojnym, nie palić grzybów wtedy, kiedy tak naprawdę nie potrzeba. Zawsze róbcie rzeczy, które musicie zrobić z jakiegoś powodu i poruszajcie się do przodu z levelem, ze wszystkim, kiedy możecie. Naprawdę przez cały wyścig był z tyłu. Wszystko co robił, to było ulepszanie poszczególnych rzeczy, takich pobocznych, takie jak pupile, arena manager. No i generalnie starał się być zawsze gdzieś tam blisko, pomimo że był za nim, to blisko, żeby gdzieś tam nie tracić głupio expa. Co wam mogę powiedzieć? Generalnie wygrał on zdecydowanie dlatego, że znał sporo rzeczy przez swoje doświadczenie, które go do tego zbliżyły, których na pewno Misko nie mógł znać. W którymś tak naprawdę momencie był 120 poziomów do tyłu, aczkolwiek on wtedy nie panikował. Wiedział tak naprawdę, że to co robi to jest celowe, na pewno przyniesie mu zwycięstwo. Musiał spalić więcej grzybów niż planował. Wygrał, zobaczcie, no tutaj wydał 97 000. 97 000 grzybów, więc kolejny duży mushroom spade. Musiał wydać troszkę więcej, bo okazał się naprawdę szalonym graczem. Ma w chuju pieniądze i ciśnie jak się da, nie? I tak naprawdę tutaj na koniec mówi on o tym, że chciał być on koło niego blisko, aczkolwiek nie przejmował się jego przewagą. No i ostatni dzień, który dla niego cokolwiek znaczył, to był tak naprawdę właśnie ostatni, czyli niedziela i wtedy się odpali troszeczkę mocniej. No i widzowie, ostatnia osoba, Maguś, Mr. Zamir, od którego również mamy kilka tutaj fajnych porad. Przede wszystkim, Zamirku, jesteś z Polski, więc mnie zrozumiesz. Gratulacje, po prostu gratulacje. Pisaliśmy na Discordzie, więc wiesz, że naprawdę tutaj kibicowałem Ci od początku, starałem się dawać jakieś rady. Możemy wam pokazać jego dwóch rywali, czyli Samplexa i Salza. No i przejdźmy do tego, co Zamir napisał. W początku szło gładko do jakiegoś czwartku, gdy Samplex zaczął mnie gonić i była wyrównana walka. Łeb w łeb. Szliśmy do piątku, aż się przebrałem i odleciałem na miotle Harry'ego Pottera. W sobotę usłyszał od niego gratulacje, że jest zmęczony gonieniem go i pojawił się Sals, który przycisnął trochę. Szczerze się go obawiał, ale dziś, gdy wleciały runy 2% na HP, to już totalny odjazd jak widać i mamy to gówno. Bardzo dużo grzyba przepalonego w sklepie na szukanie broni, brak szczęścia na coś fajnego.
Liczył na czarne gemy, żeby zrobić mocny push, ale klikanie było na 0,10. Tak naprawdę ostatnie lochy, które siadły, o dziwo za 300 grzybów, czyli 0,10% 300 grzybów. Kosmicznie. Przewaga zrobiona, teraz czeka tylko na trofeum, a ja już widziałem jego inspirację, którą zobaczycie tak najprawdopodobniej za miesiąc czy półtora. No i teraz czeka go odpoczynek. Teraz skupia się na rozwoju podziemi, Goldpita, czyli kopalni złota, no i na legendarnym lochu. Widzowie, przebrnęliśmy przez to. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się w kolejnych. Możecie dać znać, co uważacie o moim kanale. Czy rozwija się na dobre, czy na złe. To było na tyle. Siema.